Witajcie w nowych odcinkach Motohistorii. Ci z Was szczególnie mocno obdarzeni spostrzegawczością mogli zauważyć, że mamy sponsora. Uwierzcie nam, nie było łatwo. Dostaliśmy tysiące ofert, niektóre z nich bardzo lukratywne. Pomyśleliśmy jednak, że jeżeli się już z kimś wiązać, to patriotycznie. Wiem, część z Was trzyma już ręce na klawiaturze, gotowi na jesień średniowiecza. Ale uwierzcie mi, posiadanie sponsora ma swoje plusy. Stać nas teraz na zapas energetyków dla operatorów, wymyślny catering, profesjonalny montaż i podkład dźwiękowy. Zatrudniliśmy nawet hipstera. W sumie nie wiemy po co, ale podobno zwiększa rating produkcji i dzięki niemu będziemy na dropsie. Propsie! Właśnie tak. Propsie. Poza tym ewentualne lokowanie produktu naszego sponsora będzie tak delikatne, że nawet nie zwrócicie na to uwagi. Zacznijmy więc kolejny odcinek Motohistorii. Pani Rosetta Cousin miała na swoim koncie oszczędnościowym $200. Na początku XX wieku była to całkiem spora kwota. Średnio człowiek zarabiał wtedy około $60 na miesiąc, więc $200 niezłe oszczędności. Mogła za to kupić u pomniejszych producentów samochód. Zrobiła jednak coś innego. Wzięła połowę tej kwoty i zainwestowała w jedną akcję bohatera dzisiejszego odcinka. Dlaczego tak zrobiła? To jest dość dziwna rzecz. W tamtych czasach samochód był raczej perspektywiczną nowinką, luksusowym towarem, a niebezpieczną lokatą kapitału. Gdy jednak zdecydowała się, że sprzeda swoją akcję wiele lat później, otrzymała za nią $355 000. Jakim cudem? Okazało się, że firma, w którą zdecydowała się zainwestować, nie była byle jakim producentem, ale kimś, kto stworzył najwięcej kultowych modeli, więcej niż jakakolwiek inna marka. W wielu przypadkach tworzyli dany segment, zaczynali sport motorowy i zmieniali też bieg historii nie tylko tej motoryzacyjnej. Ale o kim mowa? Posłuchajcie. Dla większości ludzi pojawienie się wynalazku zwanego automobilem oznaczało w zasadzie jedno. Bogaci, których było stać na karocę, mogli w końcu wysłać konia na emeryturę i skupić się na nowej fanaberii, dostępnej tylko dla nich. Z kolei firmy, które produkowały takie wynalazki, skupiały się na tym, żeby dopieścić tych z grubymi portfelami. Chodziło o to, żeby takie zmotoryzowane karoce były coraz bardziej wygodne, luksusowe i szybsze. Dlatego, by ci bogaci mogli coraz szybciej podróżować i szybciej też spoglądać ze swoich powozów na plebs. Z kolei dla plebsu nie zmieniło się w zasadzie nic. Trochę inny pomysł miał nasz bohater. Miał na imię Heniek i mieszkał w USA. Wszystko zaczęło się w 1875 roku, kiedy zmarła jego matka. Heniek miał wtedy zaledwie 12 lat. Byli z ojcem na spacerze pewnego dnia i napotkali jedną z maszyn rolniczych, jakie wtedy używano. Co było zaskakujące, to fakt, że maszyna poruszała się sama. Okazało się, że sprytny inżynier pociągnął łańcuch od silnika parowego do osi kół, tym samym je napędzając. W Heńku zrodził się wtedy pewien pomysł, który stał się podwalinami jego imperium. Był 1908 rok i nasz bohater w końcu był zadowolony ze swojej pracy. O ten model chodziło mu od samego początku. Był tani, wysoko zawieszony i bardzo prosty w obsłudze. Wysokie zawieszenie było ważne, ponieważ w tamtych czasach drogi zazwyczaj były zrobione z wody, błota, kamieni, wody i błota. Amerykanie pokochali go szybciej niż hamburgera, a nazywał się T. Firma pracowała pełną parą, ale i tak nie wyrabiała z zamówieniami, które oficjalnie przestano przyjmować. Kolejka ciągnęła się miesiącami. Wielu ludzi by to zadowalało. Jest popyt, jest kasa, konkurencja jest niewielka, żyć nie umierać. Heniek myślał jednak inaczej. Jak to miał w zwyczaju, skupił się na projekcie, zapominając o żonie, synu i Bożym świecie. Gdy już skończył się skupiać, rozpoczął modernizację fabryki w taki sposób, w jaki działają niemal wszystkie fabryki samochodowe aż po dziś dzień. Umieścił ramę na poruszającej się linii produkcyjnej, a na jej trasie umieścił pracowników dokładających kolejne, gotowe już części i podzespoły. Ten genialny pomysł zrewolucjonizował nie tylko przemysł motoryzacyjny, ale i świat.
Wcześniej produkcja samochodu T zajmowała pracownikom ponad 12 godzin. Po wprowadzeniu jego linii produkcyjnej ten czas spadł o połowę, a po zastosowaniu udoskonaleń auta opuszczały fabrykę w mniej więcej 1,5 godziny. Teraz każdy, kto miał około $900, mógł być właścicielem automobilu. W rezultacie auto T pobiło sporo rekordów. Pierwszy model sprzedany w ilości 1 miliona egzemplarzy, pierwszy sprzedany w ilości 5, 10 i 15 milionów egzemplarzy, czyniąc go do dzisiaj jednym z najlepiej sprzedających się aut na kuli ziemskiej. A mogło być zupełnie inaczej. Linia produkcyjna Henka stworzyła jeden bardzo duży problem. Dany pracownik pracował przez 10 godzin i dostawał za to $2,34 na godzinę, ale wykonywał niezmiennie jedną pracę. Cały czas. 10 godzin. Niezmiennie. Każdego dnia. I niestety, taka dobijająca wręcz monotonia sprawiła, że rotacja była przeogromna. I to był bardzo duży problem, ponieważ rekrutacja i szkolenie pracownika kosztowały krocie. Fakt jest taki, że w tamtych czasach nikt się nie przejmował pracownikami niższego szczebla. Ale Heniek postanowił zmienić reguły gry. Po pierwsze, wprowadził 8-godzinny dzień pracy, co sprawiło, że mógł uruchomić 3 zmiany, a po drugie, dał każdemu pracownikowi podwyżkę o 100%. Biorąc pod uwagę, że samochody, które wtedy produkowali, kosztowały około $800, $5 na dzień było genialnym zarobkiem. W ciągu jednego dnia trafił na pierwsze strony gazet, a przed jego fabryką ustawiały się kilometrowe kolejki. Ponad 1000 osób było gotowych dla niego pracować w każdej chwili. Niestety przez 20 lat T się nie zmieniał i konkurencja nadrobiła straty. Zaraz po wielkim kryzysie pojawiły się świeże, wysublimowane modele innych marek. Zamiast 4 cylindrów oferowały 6, ich auta miały też ładniejszą, bardziej smukłą linię. Potrzebna była kolejna mała rewolucja. I ta nastąpiła w 1932 roku z modelem A, wyposażonym po raz pierwszy w masowej produkcji w silnik V8 i Ameryka pokochała go od razu. Samochód był tak dobry, że Heniek otrzymywał listy z podziękowaniami od takich gwiazd jak John Dillinger, wróg publiczny Ameryki numer 1 w tamtych czasach, i Clyde Barrow, to ten od Bonnie i Clyde'a. To nie pierwszy samochód Henka, który był chwalony przez ludzi kroczących po drugiej stronie prawa. Model Business Coupe z 1941 roku był autem bardzo popularnym wśród sprzedawców Biblii, wśród przedstawicieli handlowych, ludzi, którzy szli w swój American Dream, pracując ciężko i dochodząc do swoich rzeczy. Uwielbiali go policjanci, patrzyli na ludzi w modelu Business Coupe z uśmiechem na twarzy, kibicując im. Ten samochód był uwielbiany również przez troszkę inną sferę. Kochali go szmuglerzy bimbru. Głównie dlatego, że posiadał w środku silnik V8, który bardzo mocno dało się modyfikować. Chodziło o to, że mogli uciekać przed policjantami, którzy tego się zupełnie nie spodziewali. Jak to Amerykanie z takich ucieczek zrobili później wyścig, który odbywał się na owalnym torze i nazywa się do dzisiaj NASCAR. Silnik V8 w przeróżnej konfiguracji napędza auta dzisiejszej marki od 84 lat. Pamiętacie Rózetę Cousin z początku odcinka? Nadal myślicie, jakim cudem zarobiła taką furę pieniędzy za swoje marne $100? To proste. Firma, w którą zainwestowała, do dzisiaj jest w ścisłej czołówce największych producentów samochodów na świecie i tak jest od 10-leci i nigdy się to nie zmieniło. Rodzina Henka od samego początku, też aż do dzisiaj, ma w firmie wiele do powiedzenia i nadal ma spore udziały. Tak naprawdę z tym Henkiem to trochę przesadziłem, bo nie miał na imię Heniek, a Henry. Henry Ford. Chyba nie myśleliście, że to koniec.
Jeżeli rzucę Wam hasło, jaki jest najlepiej sprzedający się samochód na świecie, większość z Was powie Toyota Corolla, Garbus, Golf i słusznie, wszystkie te auta wcześniej czy później miały taką nazwę, miały taką renomę. A co jeżeli Wam powiem, jakie jest najszybciej sprzedające się auto na świecie? Tak naprawdę ważniejsze pytanie od jakie, to kiedy? Ponieważ dzisiaj na naszej planecie żyje około 7 miliardów ludzi, a ten rekord padł w czasach, kiedy ludzie mieli pył księżycowy na butach, nosili kapelusze zamiast brody i wolno im było palić papierosa w telewizji. Dokładnie tak. Rekord, o którym mówię, padł w latach 60. Idea była prosta. Lee Iacocca, wiceprezydent Ford Motor Company, wpadł na genialny pomysł. Chciał zbudować seksowny, ekscytujący i piękny samochód o możliwości adaptacji do swoich potrzeb poprzez różne dodatki. W zasadzie nic nowego, oprócz jednej kwestii. Miał być tani. Cena nie mogła przekraczać $2500. I tu zaczynały się schody, bo widzimisię Lee i jego projektantów kłóciło się z regułami Forda. Dlatego zaprojektowano go w wydziale Lincoln Mercury, łamiąc przy okazji 75 zasad projektowania przyjęte w Ford Motor Company. Gdy pokazano go wielkim głowom z zarządu, wszyscy od razu stracili dla niego głowę. A gdy w 1964 roku zadebiutował na Motor Show w Nowym Jorku, w ciągu 9 godzin sprzedano 20% rocznej produkcji zakładanej na około 100 000 sztuk. Do końca roku fabrykę opuściło 400 000 egzemplarzy, a zamówienia ciągle napływały. Jest to rekord, który do dzisiaj nie został pobity. Lee prosił projektantów, żeby umieścili ornament na grillu, coś na styl Ferrari lub Maserati. Logo wzięło się z nazwy, która już była znana Yankeesom. Zainspirowali się samolotem broniącym w czasie II wojny światowej amerykańskie przestworza i nazwano go Mustang. W 1917 roku Ford zaprezentował model o nazwie TT. Bazował na zwykłym T, ale z tyłu miał dużą, sporą przestrzeń bagażową. To był początek wynalazku o nazwie Pickup, który w Stanach przyjął się od razu i Amerykanie pokochali go jak swojego. W Europie nie znalazł specjalnego uznania. Prawdopodobnie dlatego, że waży 3,5 tony, ciężko nim zaparkować i jest większy i dłuższy niż większość domów. Ale dlaczego ja zawracam Wam głowę i opowiadam o aucie, które dla Europejczyka jest mniej więcej tak interesujące jak mięso dla wegetarianina? Ponieważ Ford F-150 jest najlepiej sprzedającym się autem na ziemi. Okej, wiem, większość z Was może powiedzieć nie, Toyota Corolla jest najlepiej sprzedającym się autem na ziemi. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę całkowitą sprzedaż modelu TT i całkowitą sprzedaż całej serii F, to wyprzedzi Corollę, czyli wyprzedzi 40 milionów sprzedanych egzemplarzy. Ale jeżeli nawet powiemy tylko model F-150, to pamiętajmy, że on sprzedaje się tylko w Stanach i tylko w Kanadzie. Ktoś kupuje to auto, no może nie to, bo to jest Ford Raptor, który ma 400 ponad koni, 6,2 litra V8 i wyczynowe zawieszenie, ale ktoś normalną serię F kupuje 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, dokładnie co 2 minuty. Nie można mówić o Fordzie i pominąć sukcesów w sporcie motorowym, szczególnie jeżeli wiele chwalebnych momentów miało miejsce na naszej ziemi. Zrealizowane marzenie Mariana Bublewicza. Ford Sierra RS Cosworth, 350 koni, napęd na tył. Marian Bublewicz wygrywał Mistrzostwa Polski w 91, w 92, łącznie w różnych klasach. Ma za sobą ponad 20 wygranych Mistrzostw Polski. Janusz Kulik, Ford Escort WRC i Ford Focus WRC. Zdobywca Mistrzostwa Polski w 1997, w 2000 i 2001 roku. Te ostatnie 2 mistrzostwa były też wynikiem m.in. świetnie przygotowanego auta rajdowego z marki Ford. Możemy tak naprawdę tylko żałować, że tych genialnych kierowców nie ma już dzisiaj z nami. W
W historii Forda można na pewno znaleźć niechlubne karty i też nie wszystkie auta zasługiwały na uwagę. Ford Scorpio albo Ford Pinto, ale bez tej marki świat motoryzacji byłby dużo gorszym miejscem, dużo mniej ciekawym. Do zobaczenia w następnym odcinku Motohistorii.